Zdarzyło wam się coś zgubić? Klucze, portfel? To spory problem. Ja na przykład ostatnio zgubiłem mojego ulubionego pendrive'a i do dziś czuję tą stratę. Ale deweloperzy też czasem gubią i to całe pliki źródłowe gier. Dziś w dobie ogromnych przestrzeni dyskowych w chmurze czy na serwerach wydaje się to nie do pomyślenia, ale kiedyś? Cóż, wiele gier, na których remaster czekacie z wytęsknieniem, może się nie pojawić. Dlaczego? Bo zaginęły. Oto 10 gier, których kody źródłowe zapadły się pod ziemię i są raczej marne szanse, że kiedyś się odnajdą. I niech ten film będzie przestrogą nie tylko dla deweloperów, ale i dla nas. Róbcie backupy, bo nic nie jest wieczne. Nawet backupy. Panzer Dragoon Saga. Jedna z najrzadszych gier na Sega Saturn. To tak dobry RPG, że sporo ludzi przekłada go ponad Final Fantasy VII. Petycje odnośnie stworzenia portu na nowe konsole przez Segę co jakiś czas są wysyłane i mam wrażenie, że i sama Sega chętnie by wydała Panzer Dragoon Saga wobec tak ogromnego zainteresowania, ale no niestety, pliki źródłowe z grą zaginęły. Reżyser gry Yukio Futasugi sam przyznaje, że kod do gry zgubili, ale wyraża nadzieję, że ktoś kiedyś gdzieś znajdzie płytkę z źródłami. Wielka szkoda, bo dziś Panzer Dragoon Saga byłby smakowitym kąskiem dla wielu, których gra ominęła lub nie mieli lub nie mają możliwości w nią zagrać. Final Fantasy VIII. Zastanawialiście się, dlaczego nie powstał pełnoprawny remaster Final Fantasy VIII do tej pory? Owszem, pojawiły się tu i tam porty, ale bazujące na wersji PC-towej, a to nie to samo. Wszystkie finale dostają co rusz nowe wersje, ale 8 jakoś nigdy tam nie trafia. Czemu? Ano temu, że Japończycy zgubili do niej kody źródłowe. Jeśli wierzyć pogłoskom, Square po zakończeniu prac nad grą nie zrobił kopii bezpieczeństwa. Niby śmieszne, ale z drugiej strony w tamtych czasach nikt nie myślał o czymś takim jak remastery i aby sprzedawać drugi raz to samo. To się po prostu nie mieściło w głowie. Final 8 to jeden z moich ulubionych finali i chętnie bym zagrał wersję Enhanced bazującą na oryginalnej lub, o matko bosko, zrobionym tak jak Final Fantasy VII Remake. Ale niestety, póki co musimy obejść się smakiem, bo o ile wciąż możemy grać w wersję bazującą na PC-cie lub przy użyciu sporej ilości modów, to jednak to wciąż nie to samo. Silent Hill 2 i 3. No jak to? Przecież oba Silent Hille wyszły na PS3 w HD Collection, przecież sam w nie grałem. Tak, pojawiły się i jak dobrze pamiętacie, nie były to dobre porty, pełne błędów, bugów, przez co dziś ta kolekcja HD jest uważana za jedną z najgorszych. No ale dlaczego, skoro gry na PlayStation 2 były super? Ano dlatego, że Japończycy zgubili kody źródłowe swoich sztandarowych gier i porty, w które mieliście okazję zagrać na PlayStation 3, bazowały na jakichś wcześniejszych wersjach kodu, niepełnych, no i pełnych błędów. Dlatego też Konami nie śpieszy się z wydawaniem Silent Hillów na nowsze konsole, bo doskonale wiedzą, że to co mają nie nadaje się do pokazywania ludziom. Choć na PlayStation 3 wypchnęli, ale teraz ten numer by chyba nie przeszedł. Pół biedy, że część materiałów jak tekstury i dźwięki wyciągnęli z innych kopii. No, ale źródeł kodu niestety nie dali rady. Kto pamięta header w ładnym kolorze blue, ten wie o co chodzi. Kingdom Hearts. Hej, przecież porty Kingdom Hearts wyszły i na PlayStation 3 i na PlayStation 4, więc o co chodzi? Tak, ponownie wspaniali Japończycy pogubili kody do Kingdom Hearts, jak wspomina Tetsuyo Nomura, musieli powyciągać z faktycznej gry co się dało i odbudować wszystko w HD w zasadzie niemal od zera. Port tanim kosztem? Bynajmniej. Według Nomury ilość pracy, jaką musieli włożyć w port Kingdom Hearts był ogromny, więc nie dziwcie się, że Square co rusz wrzuca kolejne kompilacje gry na kolejne konsole, aby zwrócił się koszt produkcji i aby gracze zapłacili za gapiostwo Square Enix. To co? Kingdom Hearts Mega Collection na PlayStation 5? Najlepiej wydane w 4 osobnych częściach i każda po 350 zł. StarCraft.
Zostawmy tych biednych Japończyków, co ciągle gubią kody swoich największych gier. W Ameryce też to się zdarza, ale tutaj historia ma happy end. Port legendarnego StarCrafta od Blizzarda wisiał na włosku, gdy okazało się, że kody źródłowe gdzieś zniknęły. Było i nie ma, jak głosi polskie przysłowie. Przejdźmy do innej części Ameryki, gdzie użytkownik o ksywce Chemist49 kupił na eBayu pudło oznaczone napisem Box of Blizzard Stuff. Gdy pudło otrzymał, była tam niepozorna płytka CDR oznaczona napisem StarCraft Gold Source Code. Płytka była dosłownie na wagę złota i Chemist49 doskonale o tym wiedział. Postanowił na tym zarobić, ale nieuważnie pochwalił się znaleziskiem na Reddicie i inni użytkownicy szybko podgablowali Blizzardowi, co jest grane, a tamci skontaktowali się z Chemistem49, który dostał od ich prawników propozycję nie do odrzucenia. W końcu zdecydował się odesłać kod do Blizzarda, a w zamian dostał kopię gry Overwatch i $250 do wykorzystania w Blizzard Store. Trochę słabo ze strony dewelopera, bo jednak stać ich było na więcej, ale z drugiej strony, jak pokazuje ta historia, chciwość nie popłaca, bo zawsze możesz trafić na prawników z Blizzarda. House of the Dead. I ponownie wracamy do Japończyków. Kultowy celowniczek od Segi House of the Dead, choć doczekał się już kilku portów, to jednak nie były one bazowane na kodach źródłowych oryginalnej produkcji, bo te zaginęły dawno temu. Wszystko, co powstało od tamtego czasu, bazowało na inżynierii odwrotnej portów gry, czyli na tym, co udało się deweloperom z nich wyciągnąć, a resztę musieli sami odbudować. Szkoda, że Uwe Boll nie zgubił taśmy matki swojego filmowego dzieła pod tym samym tytułem. Najlepiej jakby zgubił zaraz po zakończeniu zdjęć i jakby taśma matka przez przypadek wpadła, nie wiem, do rowu mariańskiego. Blade Runner. Tą absolutnie fantastyczną grę przygodową, która była spin-offem filmowego Blade Runnera, stworzył legendarny, choć już dzisiaj nieistniejący Westwood. Przez lata gra nie dostawała portu, a było to spowodowane zgubieniem kodów źródłowych podczas przeprowadzki Westwoodu. Ale w końcu Blade Runner jest w wersji cyfrowej na GOG-u, więc co się stało? Znaleźli kod? Otóż nie. 8 lat programistom z GOG-a zajęło rozkładanie Blade Runnera na części pierwsze z faktycznych kopii gier i składanie tego z powrotem, aby stworzyć nową, odświeżoną wersję cyfrową. 8 lat, aby przywrócić historię Raya McCoya z powrotem dla graczy po 22 latach od premiery. Wielki szacun. Strike Commander. Dawno temu była firma Origins, której hasło brzmiało We Create Worlds. Nie było to hasło bez pokrycia, wszak powstał tam legendarny Wing Commander. Inną dość znaną cechą Originsa było to, że produkowali gry, których ówczesne komputery nie potrafiły udźwignąć lub koszt zagrania w daną grę w miarę komfortowych warunkach wynosił astronomiczne sumy. Jedną z takich gier był symulator lotniczy Strike Commander, który był w pewien sposób Wing Commanderem, ale z samolotami. Twórcy radośnie skasowali 900 MB kodów źródłowych Strike Commandera. Całe szczęście kod udało się w dużej mierze odbudować, zbierając pozostałości po byłych pracownikach, ale i tak nie do końca. W końcu za Strike Commandera zabrał się Fabian Sangelard, który odzyskał kod dzięki inżynierii odwrotnej. Mad Dog McCree. Mad Dog McCree to kolejny legendarny celowniczek od American Laser Games, który rozpoczął erę gier FMV. Choć gra była prymitywna, zdobyła rzeszę fanów i do dziś powstają porty na kolejne konsole dzięki firmie Digital Leisure, która w pocie czoła je przygotowuje. Niestety, oryginalny kod źródłowy Mad Doga może nie zniknął, ale nośnik, na którym był zapisany, jest dziś nie do odtworzenia, pomimo wielokrotnych prób. Pół biedy w tym, że Mad Dog pojawił się na tylu sprzętach, że wciąż można wrzucić port z laserdisku. Digital Leisure współpracował z fanami i twórcami, aby odtworzyć oryginalny, arcade'owy feeling gry. Całe szczęście kod do tej gry może nie jest aż tak istotny jak samo wideo, które wciąż bez problemu można zdobyć. System Shock 2. System Shock to była gra przegenialna. Druga część może już mniej, ale nadal trzymała bardzo wysoki poziom. Kod do System Shock 2 stworzonego przez Looking Glass Studio został oczywiście zgubiony lub zniszczony, nie jest to do końca jasne.
Ten odnalazł się u jednego z byłych pracowników. Również z pomocą przyszli gracze. Jeden z nich kupił devkit Dreamcasta, na którym znalazł również część kodu do System Shocka 2. Zastanawiający był też fanowski patch, który stworzył użytkownik ukrywający się pod pseudonimem Le Corbeau. Twórcy wierzą, że patch powstał na bazie devkitu i możliwe, że zaginionego kodu źródłowego. Dziś właścicielami praw do gry jest Night Dive Studio, dzięki któremu możemy zagrać w System Shocka 2 na nowszych komputerach. Choć historia kodu była zawiła i zakręcona, wygląda na to, że wszystko dobrze się skończyło. I w 2021 roku Night Dive Studios zapowiedziało wersję Enhanced ze wsparciem dla gogli VR. Jak zapewne zauważyliście, głównym powodem byli tutaj Japończycy, którzy często gubili te kody źródłowe. Część z gier, o których tutaj nie wspomniałem, często była niszczona przez trzęsienia ziemi czy inne kataklizmy nawiedzające Japonię, jak nadepnięcie girą Godzilli. A czy ty zgubiłeś kiedyś coś cennego? Podziel się swoją historią w komentarzu.